Cześć, ja nazywam się Jarek z Szalonych Walizek i chciałem Wam zadać dzisiaj jedno pytanie. Czy znacie piernikowy szlak kulinarny w Toruniu? Jeżeli nie, to poznajmy go razem. Lecimy! Piernikowy szlak kulinarny w Toruniu to jedna z najmłodszych atrakcji pięknego miasta nad Wisłą. Powstał w 2023 roku. Na razie należy do niego 6 restauracji, a także Muzeum Toruńskiego Piernika, Akademia Kulinarna Studio A, Pracownia Witraży Intek Art oraz toruńscy flisacy i Nasuta Kopernikus. Pierwsza restauracja, którą odwiedzamy na szlaku, to restauracja Karczma w hotelu Spichrz. Hotelu, który pewnie już znacie z poprzedniego naszego filmu z Torunia, w którym byliśmy w 2023 roku i który właśnie z powodu bardzo dobrej kuchni dobrze wspominamy, więc chodźmy zobaczyć, co tam dzisiaj dobrego dają. W karczmie znowu przywitali nas ciepło domowym smalczykiem, pasztetem i pyszną lemoniadą na start. Po nich pojawiły się pierogi według przepisu z 1855 roku, pełne świeżości i wiosennych aromatów. A po chwili zupa krem ze szparagów z siekanymi szparagami i szczypiorkową oliwą. A na finał kurczak na zielono z szałwią i miętą. Genialne zestawienie smaków. Na deser zblanszowane pestki słonecznika z dodatkiem musu chałwowego i z galaretką na bazie wiśniówki. Dużo dobra, które musieliśmy rozchodzić. Poszliśmy więc na najbardziej popularną ulicę Torunia, czyli Szeroką, żeby pospacerować, a raczej poprzeciskać się przez tłum, który zwykle w ciepłe dni można spotkać w godzinach popołudniowych na ulicach tego miasta. Na śniadanko idziemy do restauracji Esencja w hotelu Eter, który również znajduje się na kulinarnym szlaku piernikowym, ale winien Wam jestem jeszcze wyjaśnienie a propos restauracji Karczma, w której byliśmy w hotelu Spichrz. Wszystkie te dania, które próbowaliśmy, które widzieliście, one są lub pojawią się w nowym menu, w zależności od tego, kiedy oglądacie tego vloga. Część będzie już na stałe, a część sezonowa, no bo takim sezonowym daniem jest na pewno zupa szparagowa. Sprawdzajcie, pytajcie o nie, bo one są naprawdę bardzo pyszne i warte spróbowania. A wracając do śniadania w Esencji, mile zaskoczył nas live cooking, który nie jest standardem w naszych hotelach, a jeszcze bardziej możliwość przygotowania własnoręcznie świeżych soków. Wybór wędlin, nabiału, ryb w Esencji jest bardzo duży, a my szczególnie uwielbiamy pasty, które tutaj umieją wyjątkowo dobrze przygotować. Takiej dani obfitości ruszamy o poranku, by sprawdzić, jak zmienił się Toruń w ostatnim roku. Bramą mostową wychodzimy na bulwar filadelfijski, który po długim remoncie w końcu został otwarty. Widać, że zarówno mieszkańcy, jak i turyści czekali na ten moment, bo na bulwarze były dosłownie tłumy. Wcale nas to nie dziwi, bo gdzie można znaleźć nieco ochłody w taką pogodę, jak nie nad Wisłą. Po kilku godzinach spaceru wracamy do Esencji na lunch. Sprawdzić, czym zaskoczy nas szef kuchni Krzysztof Czerniewski. Tuńczyk, stek z tuńczyka też całkiem wygląda nieźle. Na lunch wróciliśmy do restauracji Esencja. Karta bardzo krótka, już ją przejrzałam, dosyć ciekawa. Tatar z tuńczyka.
Dużo dań wegańskich też, co jest ciekawostką, bo nie we wszystkich restauracjach można spotkać dania wegańskie. Zupa szczawiowa, ja chyba się na nią zdecyduję. Jest też menu sezonowe, szparagi. Pokaż co tam jest. Chociaż my wczoraj jedliśmy krem ze szparagów, ale też kuszące. Sporo ryb, mięsa oczywiście, desery, lody rzemieślnicze, napoje, kawy, herbaty. Krótka karta, bardzo fajna. Dawno nie jadłam szczawiowej zupy, jest pyszna. I na talerzu prezentujemy młodego koguta ze szparagami w sosie agrestowym i palonym sosie skrzydeł koguta. A tutaj u Pana mamy jeleń, czyli w postaci tej krepiny. Kroket jest z dzika, marchew z topinamburem i marynowany do tego jest burak. O Jezu, jak dawno nie jadłam agrestu, przepyszny. Z agrestem jest? Agrest to jest. Jezu, jaki pyszny. A jak kogut? Czekaj, muszę spróbować. No właśnie. Mięciutki. Przepyszne. Mamy ciasto piernikowe, powidła śliwkowe, w środeczku mamy ganasz z rumem, sorbet tutaj mamy przygotowany z czarnej porzeczki, do tego jest kruszonka z nipsami i taki jakby nasz akcent toruński, mam nadzieję, że tutaj odzwierciedlimy. Także smacznego, czekam na Państwa opinię. Miejsce miałaś na deserek do nas? Czemu się śmiejesz? Dobre? Przepyszne. A jak to ciasto piernikowe? O Jezu. Bardzo wilgotne. Czuć dużo przypraw. Mięciutkie, pyszne. Budynek, w którym mieści się dziś hotel Eter, pochodzi z 1330 roku. Mieścił się w nim jeden z 3 średniowiecznych szpitali Nowego Miasta w Toruniu, największy z nich. Dlatego nad wejściem znajduje się do dziś barokowy krucyfiks. Ale przejdźmy do sedna, czyli do piernika, z którego Toruń słynie, a dziś szczególnie lubiany jest przez turystów. Jego historię i sposoby wyrabiania najlepiej poznać w tym miejscu, Muzeum Toruńskiego Piernika na Strumykowej. Wypadałoby się zapoznać z tym, co będziemy za moment robić. No bo oczywiście robimy pierniki, ale takie specjalne, wyjątkowe, pierniki królewskie, specjalnie przygotowywane na okoliczność koronacji, na okoliczność ślubu króla i królowej, czy też na przykład wtedy, kiedy król i królowa odwiedzali nasze miasto. Wtedy właśnie takie specjalne formy przez snycerza zostały przygotowane. Po chwili sami mamy okazję zrobić swojego piernika. Drewnianą formę smarujemy olejem i zaczynamy wyrabiać ciasto, które potrzebuje ciepła i czasu. Wiecie, że ciasto na toruńskie pierniki nie psuło się i potrafiło dojrzewać kilkanaście lat? Było niezwykle cenne i często wyrabiano je podczas narodzin dziewczynki, by miała posag w dniu ślubu. Gotowego piernika oddaliśmy na pół godziny do pieczenia, a w tym czasie poszliśmy na zwiedzanie muzeum. Zaczynamy od piwnic, gdzie znajdują się skarby piernikarskiej sztuki od zarania toruńskich dziejów. Co ciekawe, twórcy pierników nie tworzyli osobnego cechu rzemieślniczego, należeli do piekarzy, byli bardzo zamożnymi ludźmi. Często zajmowali się przy okazji wyrabianiem świec woskowych z pozostałych po miodzie plastrów, a także snycerką, czyli rzeźbieniem w drewnie prostszych form na pierniki. W podziemiach można zobaczyć najstarsze zachowane toruńskie formy. Młodzi chłopcy w wieku gdzieś tam 12 lat już zaczynali tak naprawdę ciężką pracę. Najpierw byli oczywiście terminatorami, tak? Termilowali jak się uczyli, potem byli czeladnikami, no i potem może kiedyś zostali mistrzem piernikarskim. Kto nie zdał tego egzaminu, kto
nie został w takiej właśnie piernikarni należącej do cechu, został partaczem. Tu możemy prześledzić, jak zmieniał się sposób produkcji i wypieku pierników od prostych pieców do dużo bardziej skomplikowanych z ostatniego wieku, aż do taśmowej produkcji znanej współcześnie. Na piętrze starsi z łezką w oku wspomną PRL-owską klubokawiarnię. Mieliśmy w domu takie dokładnie identyczne. One są. Nie widzę, nie wiem skąd one są, ale mieliśmy identyczne. Moja mama mówiła na to skorupy. To lepsze niż Kindle. Ty naprawdę, ale na... To wyjątkowy rarytas. Oryginalna stuletnia kryształowa witryna sklepu z piernikami Gustawa Weze. A obok dla porównania siermiężna PRL-owska rzeczywistość z bogatym wyborem pierników i brukowców, starą wagą i uśmiechniętą sklepową. Proszę bardzo. Dziękuję. Na kolację odwiedzamy naprawdę piękne miejsce, hotel 1231, w którym znajduje się restauracja 4 pory roku. Zaraz zobaczymy, czym nas tu ugoszczą, ale patrząc po tym, jak wygląda na zewnątrz, myślę, że w środku jest równie dobrze. Po rozmowie z szefem kuchni już wiemy, że nazwa restauracji 4 pory roku zobowiązuje i wynika z tego to, że co porę roku, co sezon zmienia się karta i również różne wariacje na temat piernikowego szlaku kulinarnego w Toruniu. My akurat jesteśmy w majówkę i trafiliśmy na wyjątkowe rarytasy, które przygotuje oprócz tego szef kuchni. Ariel Gomez Caruso zaskoczył nas ośmiornicą z grilla z bazyliową salsą. Czutka, pyszna. By po chwili przejść płynnie do klasyka piernikowego szlaku kulinarnego, jakim jest gęsina. Tej gęsi nie trzeba kroić, ona się rozpada. Myśleliśmy, że wisienką na torcie będzie wyborna langusta z grilla. Zobacz, jakie to jest. O Jezu, O Jezu. wygląda bardzo dobrze. Gdy wtem pojawił się najlepszy deser ever. Mus szparagowy na bazie mascarpone z orzechami laskowymi w karmelu na truskawkach. Po takich kulinarnych rozkoszach pozostaje nam spokojny spacer do hotelu, który na szczęście znajduje się w pewnym oddaleniu od centrum, więc mamy czas rozchodzić te smakołyki. A zatrzymaliśmy się w hotelu Filmar, położonym około 1,5 kilometra od Starego Miasta. W hotelu, który jest również członkiem piernikowego szlaku kulinarnego w Toruniu. Jak się szybko zorientowaliśmy, to miejsce ulubione także przez gwiazdy polskiej sceny muzycznej i teatralnej. Pokoje jak pokoje, mniejsze lub większe, ale jak wszędzie dla nas najważniejsze, czy jest wygodne łóżko, bo ono gwarantuje spokojny sen. I jest. Jeśli ktoś potrzebuje, w hotelu znajduje się strefa aktywności i spa z dobrze nagrzaną sauną, którą można zamówić z wyprzedzeniem. O poranku oczywiście tu wybraliśmy się na śniadanie. Wybór dań jest ogromny. Sałatki jarzynowe, greckie, świeże twarożki, jajka z majonezem, których w domu nie robimy, a na wyjeździe liczy się podwójnie. I oczywiście live cooking, gdzie można zamówić sobie wybraną jajecznicę, jajka sadzone lub omlet.
Początkowo zastanawialiśmy się, czy to dobry pomysł, żeby spać w Filmarze, bo on jest oddalony około 1,5 kilometra od tego ścisłego centrum, ale podziwiając szlak kulinarny, powiemy teraz, że to jest złoto, dlatego że po tym pysznym jedzeniu możemy się przejść, żeby wszystko dobrze się w brzuszku ułożyło, a przy okazji też spalić nadwyżkowe kalorie. A jeszcze dziś rano przekonałem się, że gdy otworzyłem okno, spojrzałem na panoramę Starego Miasta. Złoto. Naprawdę fajnie. I jeszcze jednym skarbem na trasie z Filmaru na Stare Miasto jest twierdza Toruń. Szczególnie polecamy, ponieważ to jeden z najpotężniejszych systemów fortyfikacyjnych w Polsce, który został wybudowany przez Prusaków pod koniec XIX wieku w celu obrony wschodnich granic. Twierdza przeszła gruntowny remont i jej odnowione mury aż zachęcają, by tu zajrzeć. To, co widzicie, to fort centralny, najnowocześniejszy ze wszystkich w Toruniu. Mały protip, jeżeli chcecie ominąć w Toruniu tłumy w takie bardzo popularne weekendy, wstańcie wcześnie rano. Najlepiej przed 8, bo wtedy nikt się nie podnosi i jest naprawdę genialnie. My jesteśmy w tej chwili po 8, jest właściwie 9, dalej chyba wszyscy śpią. Jest po prostu super, nie ma ludzi. Piękne uliczki. Ja w ogóle uwielbiam Toruń o poranku, jeżeli jest majówka albo jakiś weekend czerwcowy, to jest zwykle piękne światło, no jest po prostu ładnie, no więc polecam gorąco. Ten poranny spacer był nieprzypadkowy. Wybraliśmy się sprawdzić kolejną atrakcję toruńskiego szlaku piernikowego, żeby popływać łodzią z toruńskimi flisakami i zjeść na wodzie pyszne śniadanie przygotowane przez znaną Wam już karczmę Spichrz. Klasyczne śniadanie spichrzowe, uważam, że najlepsze w Toruniu. Przekąski, nasze wyroby własne, sery własne, które produkujemy w naszym siostrzanym hotelu Osada Karbówko. Różne przekąski drobne, od sałatek po twarogi i coś wegańskiego też się znajdzie dla smakoszy, na przykład tatar z czerwonej fasoli. Śniadanie w takich okolicznościach przyrody, po prostu to jest bajka. Płyniemy w tej chwili na flisackiej łodzi, jesteśmy na Wiśle, a obok nas takie dobro. I tam jest największe dobro, największy skarb tej wycieczki, a tutaj reszta, no to wiadomo, marności. Te pyszności to klasyczne śniadanie spichrzowe, czyli sery własnej produkcji z osady Karbówko, wyjątkowo dobre wędliny, ale też i wegańskie smakołyki. Flisacy byli zawsze na tym szlaku, ponieważ to rzeką wiele towarów niezbędnych do doprawiania tych piernikowych, piernych potraw docierało do Torunia, więc mamy tutaj 700 lat tradycji w tym temacie. My dzisiaj nadajemy temu taki wymiar dodatkowy rekreacyjny, czyli po prostu spożywanie na pokładzie łodzi w takim no, trochę luksusowym, restauracyjnym szyku z obrusami i tak dalej, ale to też się w jakiś sposób łączy z flisactwem. To był jednak w jakimś sensie taki powiew wolności dla wielu ludzi, którzy się tym zajmowali. Czasem po prostu brutalnie uciekali od pańszczyzny, a czasem, no już w późniejszych czasach, w XIX wieku, to było dla takich trochę niespokojnych duchów, którzy nie mogli usiedzieć na miejscu i coś ich ciągnęło do przygody. I ten sens przygody u nas tutaj jest. Piękne krajobrazy za nami, żywa przyroda i to tworzy świetną scenerię nie tylko dla podniebienia, ale do po prostu wspólnego bycia razem, fajnych rozmów, takiego poczucia bliskości z przyrodą i z ludźmi, z którymi siadamy za stół.
flisakami można się wybrać również Wisłą do Olenderskiego Parku Etnograficznego, który znajduje się w Nieszawce Wielkiej, na przykład na wycieczkę rowerową, by później na 2 kółkach wrócić do Torunia. Park Olenderski jest pierwszym w Polsce skansenem poświęconym osadnictwu olenderskiemu rozwijającemu się od XVI wieku. Dotyczyło ono m.in. osadników z Niderlandów i Fryzji, protestanckich menonitów, którzy w tolerancyjnym Królestwie Polskim mogli swobodnie wyznawać swoją wiarę. Byli to ludzie często zamożni dzięki swojej pracowitości, wiedzy i doświadczeniu. Zobaczcie, po drugiej stronie Wisły jest po prostu pięknie, panorama całego miasta i w końcu są pięknie wyremontowane bulwary. Po takich atrakcjach pozostaje nam tylko coś zjeść w kolejnej na szlaku piernikowym restauracji Salad w hotelu Kopernikus. Dla 2 osób? Zapraszam Państwa tutaj. Tatar z jelenia, w cieście filo, na wierzchu mamy mus. Czyli tak, tutaj mamy danie inspirowane z 1534 roku. Jest to jelenina z gąszczem, z martwym gąszczem z szałwiej. Do tego mamy pieczone jabłko i pire z pasternaku. Jeszcze mamy element taki toruński, typowo toruński, rozetę z ciasta cygaretkowego, którą możemy zobaczyć na wszystkich budynkach w Toruniu. Mięciutkie, pyszne. Tutaj mamy na talerzu naszą interpretację piernika z 1797 roku. Jest to piernik na biszkotowym spodzie. Do tego mamy mus karmelowy z właśnie czekoladą karmelową połączony z czekoladą białą. Na górze mamy ciastko kruche, inaczej sable. Na koniec uzupełnione to wszystko jest sosem malinowym, udekorowane malinami i płatkami bratków i zwieńczone to wszystko jest czekoladą. Mocny piernikowy smak, bardzo mocny. Jak ktoś lubi słodkie, to pyszne. To polubi. Wróciliśmy jeszcze raz spojrzeć na bulwar filadelfijski, bo po remoncie jest zdecydowanie na co, a także żeby zwyczajnie posiedzieć i pogapić się na Wisłę. To chyba nie tylko nasze ulubione miejsce Torunia, a jak już podziwiamy wspólnie te piękne widoki, to zapraszamy do zostawienia lajka pod filmem oraz oczywiście suba i włączenie dzwonka z powiadomieniami. Dzięki! Na kolację zabieramy Was jeszcze do restauracji hotelu Filmar. Mamy przygotowane danie z karty kopernikańskiej, mus wątróbki na grzance czosnkowej, pire wiśniowe i z soku czarnego bzu. Na danie główne przygotowaliśmy dla Państwa stek z biodrówki wołowej podany na szparagach z chrupiącymi ziemniaczkami wedges, świeżymi sałatami oraz klasycznym sosem pieprzowym. Na deser mieliśmy pistacjowe wariacje, czyli latte,
sernik pistacjowy i dla odmiany pomarańczowy torcik, z którego Filmar słynie. Na koniec tej przygody wybieramy się w miejsce, które nas totalnie zaskoczyło. Do Muzeum Witraży i jednocześnie jednej z toruńskich pracowni Intekart, gdzie swoją przygodę rozpoczyna już 4. pokolenie pasjonatów tej sztuki. Z otwarcia drzwi będzie już ciekawie. Postaramy się nie spaść. Ale to są historyczne mury przecież toruńskie, tak? Tak, tak. No, to jest cała historia tej kamienicy również. A kamienica jest z jakiego? 555 roku. I tu jest pies i wieloryb, którego będzie robiła moja wnuczka. Ja sobie to... Są elementy, tak? Elementy tego wieloryba, tak. To zaraz będzie sobie to robiła. I będziecie mogli Państwo to na żywo jakby prześledzić ten proces. To jest pierwszy witraż wnuczki, który jest malowany. Dopiero teraz na detalu oko widać. 11. To jest jakby z klejem i tak jak wnuczka teraz będzie oklejała sobie tą część, każdą część musimy okleić. A czemu to oklejasz, powiedz? Żeby później połączyć te szkła. No. Prowadzimy warsztaty z grupami indywidualnymi, jak i szkolnymi, także wszyscy są zapraszani tutaj do wykonania własnoręcznie witraża. Proszę bardzo, a ja Ci będę malował, dobra? Żebyś mogła tutaj już dalej sobie... Nina, która jest wnuczką pana Sławomira Intka, wykonuje jedną ze swoich pierwszych prac. To piękny płetwal błękitny, którego sama pomalowała, oprawia i wykańcza. Jak się nie rozleci ten ogonek, to już też szpileczki wyciągniemy. Dobra. O, tu już jest. I teraz ten czubek, żeby się już nie rozjechał, nie? Powiedzmy takie... No Ninka jeszcze tego do końca nie potrafi, nie? Nad pracownią znajduje się apartament o wdzięcznej nazwie 1555, która pochodzi od roku powstania kamienicy, w której znajduje się pracownia witraży Intek. Oczywiście możemy już sięgnąć do tradycji od czasów średniowiecza. Szkoła witrażowa toruńska w tamtych czasach była bardzo znana. Prawdopodobnie mistrzowie i pierwsi wykonawcy przybyli do nas z Niemiec, tym niemniej wykonane były w toruńskich pracowniach bezimiennie, ponieważ w tamtym czasie nie podpisywali się artyści. Natomiast ta szkoła dawała przykłady do realizacji w całym tym okręgu pomorskim i kujawskim. Ile pokoleń u Was już właściwie wytwarza witraże? W tej chwili tata może nie był pierwszy, ale bardzo angażował się, gdy powstawała ta pracownia. Ja jestem jakby drugim pokoleniem, syn trzecim, no a jak Państwo widzieli, najmłodsza wnuczka to już jest czwarta. Obowiązkowym punktem wizyty w Toruniu jest Mikołaj Kopernik, spoglądający na przyjezdnych z cokołu pomnika na Starym Mieście, myśląc sobie pewnie o tych, co tu częściej bywają. Ja już was gdzieś widziałem.
Toruń zaskoczył nas bardzo pozytywnie kulinarnie. Spróbowaliśmy tutaj dań nowych dla nas, ale też wróciliśmy do smaków dzieciństwa. Między innymi zupa szczawiowa. Ja zupy szczawiowej nie jadłam bardzo dawno. To jest taki smak wakacji u dziadków. Byliśmy w karczmie z nutą nowoczesności, byliśmy w małych butikowych hotelach z fajnymi restauracjami, ale też w hotelach takich dużych, konferencyjnych, z dużymi restauracjami i też bardzo dobre dania szefów kuchni. Powiedzcie sami, toruński piernikowy szlak kulinarny to jest absolutna petarda. Na tym szlaku nie ma właściwie słabych punktów i nie ukrywam, że trochę tego Toruniowi zazdrościmy, tej różnorodności i tych możliwości. To jest jeden z powodów, dla których do Torunia warto wracać. Wiem, że daliśmy Wam naprawdę dużą dawkę informacji. Jeżeli dotrwaliście do tego miejsca, to wielkie dzięki, zostawcie suba, zostawcie lajka i do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale.